1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy rozpoczynają działania zbrojne przeciw Polsce. Przez kilka dni trwa bój graniczny, następnie opór Polski w przeważającej sile okupanta zostaje przełamany. Niemcy wjeżdżają do miast pod eskortą Luftwaffe, krwawo tłumiąc opór polskiego żołnierza, który resztkami sił próbuje bronić ojczyzny. W końcu Niemcy zdobywają ziemie polskie, osiedlając się w miastach, miasteczkach i wsiach. W mniejszych aglomeracjach miejskich brakuje bądź nie ma żadnych obiektów militarnych ani miejsc stacjonowania jednostek Wojska Polskiego. Od niemieckich bomb zapalających płoną miasta i osady. Już 7 września Niemcy wkraczają do ziemi rawskiej, siejąc grozę i nieludzki terror. 10 września wydzielone jednostki Wehrmachtu spędzają na rynek w Rawie Mazowieckiej dużą grupę mieszkańców, gdzie kazano im leżeć bez picia i jedzenia kilkanaście godzin. Kto usiłował się podnieść, tego na miejscu zastrzelono. Tego dnia zamordowano 40 mieszkańców Rawy, 23 Żydów i 17 Polaków. Po prawie miesięcznym starciu państwa polskiego z okupantem rząd polski postanawia skapitulować i 28 września 1939 roku oddaje Niemcom Warszawę. Część polskich żołnierzy, którzy uniknęli niewoli, wróciło do swoich rodzinnych miejsc. Kadra oficerska, szeregowi, niezrzeszona młodzież zaczęli nawiązywać ze sobą kontakty, tworząc siatki konspiracyjne. Stawali się żołnierzami podziemia w duchu posłuszeństwa narodu na mocy złożonej przysięgi w walce z okupantem. Wielu jednak nie wytrzymało oporu i wysługiwali się oprawcy dla zapewnienia sobie lepszego życia, gdyż uwierzyli w zwycięstwo wielkich Niemiec. Były to przypadki zdrady, szpiegostwa, za które groziła kara śmierci. Jednak większość walczyła za ojczyznę. Nie wszyscy mogli pójść w bój, a szczególnie dzieci, które bacznie obserwowały otoczenie. Pomagały rodzicom i matkom, z czasem występowały w roli łączników. Byli na tyle młodzi i pamiętliwi, żeby zachować te wspomnienia do czasów współczesnych. No nie, Niemcy do Białej wkroczyli od strony Rawy. Trzy czołgi wjechały do Białej. Upłynęło 2-3 dni. Wszyscy Polacy musieli wyjść na rynek. Wyszedł Niemiec w płaszczu skórkowym, elegancko. Były 6 samochodów ciężarowych z żołnierzami. Ci Niemcy stanęli się, byli na tych samochodach, tam się uśmiechali, a ten właśnie Niemiec po polsku tłumaczył, że mówi, jesteśmy, mówi, Niemcami, będziemy, mówi, proszę nas słuchać, proszę pracować, nic wam się nie stanie. I wszystkie jakieś sprawy, które by dotyczyło, czy tego, żeby przychodzić im też meldować. No bo tu podejrzewam, że tu była znów jeszcze
trochę podejrzane właśnie z tymi Żydami, że gdzieś jak się ukryły, żeby ich tam zaraz zgłaszać do nich. Przyszły takie ludzie do białawskie, mundury miały takie zielone, ale nic nie zrobili, nic, było cicho, tak było cicho. I mama pracowała, mój ojciec pracował. W Białawskie nie była awantura, a ja żyłam sobie w apteki, z panem aptekiem i on mnie bardzo lubił. Ja też, on czuł, że jestem ta wnuczka z Abraham Lezerowicz, to ja nie wiedziałam. Trzeba się było adaptować do nowej sytuacji. Trzeba było się w ogóle całkowicie przestawić i psychicznie, umysłowo, całkowicie. Trzeba było w ogóle inny kierunek życia znaleźć. Ja to, jak sobie przypominam, to traktowałem to jako swoją pracę, że to było moje zadanie. Znaczy miałem przykazane i to mi później zostało i dlatego jest wiele spraw niewyjaśnionych, że ja z mamą nie rozmawiałem o tych rzeczach. Miałem przykazane, żeby się nic nie pytać nikogo, idziesz tam, przynosisz, odbierasz, zostawiasz, o takie były polecenia. Nikogo się nikt nigdy nie pytał. Wiem, że te obierki, no coś w tej torbie niosłem i traktowałem to jakby moją pracę taką, że to są moje zadania. Ja właściwie nie miałem innych obowiązków, tylko jako dzieciak sam się bawiłem z innymi dziećmi, ale to był mój obowiązek. Masz tą torbę, tam były 2 czy 3 butelki tego mleka, niosłem gdzieś tam na te goślinki, nawet nie pamiętam gdzie to było, ale gdzieś tam się szło właśnie jak na cmentarz. Tam ludzie zabierali te butelki i to mleko zanosiłem ludziom, którzy mieli małe dzieci. I ci ludzie, którzy brali te butelki, dostawali, za to dawali mi obierki takie po ziemniakach dla tych kóz, żeby kozy miały co jeść. I ja całą torbę tych obierek przynosiłem do domu, te kozy to zjadały i to w ten sposób się karmiło. Jak się później dowiedziałem już po wojnie od mamy, to mówi mama, że nosiłeś tam nie tylko obierki, ale różne inne rzeczy. Ale jakie, to ja się nie dopytywałem. Taka była zasada, nic się nie dopytuj, wszystko będzie tak jak... Byłem nauczony od dziecka, że nie wolno się nikogo pytać o nic tam. Sprawa patriotyzmu to była już na tyle dominującą, że ja nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, czy w 1940, czy już w 1941, już byłem w kontaktach z tą grupą, która była w kierunku AK. I po prostu ja zostałem przez nich zaagitowany. Jak mówiłem, ostatniego dnia przed wybuchem wojny ja składałem przysięgę. No w ogóle taki, zawsze był taki pewien strach. To partyzantka, to Niemcy, to partyzantka, to inne jeszcze tam. Różnie to było. Pamiętam jeszcze, jak były i armie, były i złodzieje, i krzyki ratunku, gordy krzyczą. To była ciężka sytuacja wtedy. Nieraz to partyzanci przychodzili tacy po jedzenie, po tego, ale ci partyzanci to byli różni. Niektórzy to tacy, którzy rabowali tam, szukali sobie, żeby ubranie komuś zabrać, buty, czy nawet świniaka z tego, ale byli i prawdziwi. Ci prawdziwi to bardzo byli szlachetni i posługiwali się grzecznie i tak dalej do ludności, a tacy to byli różni. Ale to ich tam nieraz likwidowali, ci nasi partyzanci.
Na terenach ziemi rawskiej, jak i w całym kraju od początku wybuchu wojny tworzyły się luźne ugrupowania partyzanckie, które w większości działały na własną rękę. Z czasem zaczęto tworzyć struktury organizacyjne państwa podziemnego, gdzie na początku 1942 roku, w lutym, zostaje utworzona formalnie Armia Krajowa. Ogólnie w Białej Rawskiej nie było niemieckiej żandarmerii. Żandarmi co kilka dni dojeżdżali z Rawy Mazowieckiej. W Białej był natomiast posterunek policji polskiej, w którym urzędowała policja granatowa. Do najbardziej okrutnych policjantów należał przedwojenny policjant plutonowy Stefan Gołdys. Pozostali funkcjonariusze to komendant Kubacki Franciszek Stanisław Wojtyło, Zabrzycki Antoni, Kłodziński Anastazy, Zawadzki, Kulis, Korcz i Gładysz. Wśród wymienionych byli ci, którzy podporządkowali się Niemcom, jak Korcz, Gładysz i Zabrzycki. Natomiast kapral Stanisław Wojtyło współpracował z polskim podziemiem, m.in. z AK OL Dzik, gdzie poległ w listopadzie 1944 roku w Szwejkach Nowych. Granatowa policja była. Jeden był taki, co zawsze chciał swoją dolę, jak wiedział, że tam coś u nas było. Zabrzycki, 2 dzieci miał. I później to tak w miarę tego to rósł apetyt, on coraz więcej chciał. I mama raz mu nie dała, tata mówi: co ty zrobiłaś? Przyszł, pójdzie i zawiadomi Gestapo. Mama mówi: przecież Polak jest, nie? Że granatowy, ale Polak. Jednak zawiadomił to Gestapo, bo mama taki znalazła schowek na to, co miała tam z mięsa, bo broń Boże, jakby poczuli, że się smaży mięso, to już było od razu. Albo rozstrzał, albo do obozu. Nie znaleźli nic. I już więcej mama mu napluła w twarz, więc wtedy moja mama była bojowa strasznie. Także postrach był straszny. Bieda i przede wszystkim głód panował na tym. Tu rzeka była zastawiona. Przecież szeroka i głęboka. Nigdzie o godzinie 10 była jeszcze warta na mostach. Także nigdzie nie można było wyjść. Nawet i Polakom po 10 też nie wolno było chodzić. Były wózki, czyli wyznaczali na przykład na roboty do Niemiec. Najprawdopodobniej to typowali Volksdeutsche, bo oni wiedzieli, proszę pana, kto ma ile dzieci, ile córek, ile synów, ile tego, to oni wyznaczali. Mojego teścia też, czyli mojej żony, siostrę też wyznaczyli do Niemiec, ale tam jakoś teścia tam uprosił tego, któregoś tam Niemca i zwolnili. Łapanki były na Polaka, że Polaków później, bo tak, przecież mój brat też był wzięty. Przyjechali, tylko nie wiem, czy to były handlarze żydowscy, czy polscy, ale z Warszawy przyjeżdżali na rowerach do Białej i one często, co tydzień, 2 razy na tygodniu przyjeżdżali. Na rower brali 100 kg żywności, to znaczy mąki, tam kasze, jakieś oliwy, nawet od naszego słowskiego syrop, żeśmy tam ojciec kupował i oni na te rowery brały. I jednego razu były, we dwóch ich było. I patrzymy, Niemcy z tego idą z drogi do mieszkania, a one w mieszkaniu były. No więc od razu ojciec mówi chować się do nich. No i na łóżka były 2, to tak za te pierzyny, czy jeden na jedno łóżko, na drugie. No i my od razu tutaj ojciec wychodzi, ja wychodzę, brat za mną wychodzi, a ten mówi od razu, komu ja, na brata. Ja byłem mniejszy, a brat miał 17 lat, tylko że był wyższy i taki troszeczkę potężniejszy. No i komu ja, i mówi z tego, zabieramy, oczekuję tego, mi się to młody chłopak, to tamto. Nie było dyskusji, Zabrali go do tego, do szkoły, jak zebrali już tam więcej, zawieźli do Częstochowy i z Częstochowy
pojechał do Niemiec, pracował u Bauera. Ja to tak nawet podkreślam, że tam, gdzie było 3 Polaków, to 2 za dużo. Gdzie się spotkało na mieście. Każdy uciekał, każdy nie chciał się gromadzić, żeby z tego, czy to było na wsi, czy było z tego, bo było bardzo dużo donosicieli. Donosicieli może nie to, że oni się sami zgłosili, że byli donosicieli, ale byli zmuszani, ale w jaki sposób? W taki sposób, że Niemiec, te Volksdeutsche znali wszystkich miejscowych Polaków i oni na przykład upodobali sobie. Zauważył sąsiada, tego co go dobrze znał, powiedział do niego Władek, czy Wojtek, czy Antek, masz syna, to siedź spokojnie, ale musisz mi trochę tu pomóc. Powiedz mi, co tu się dzieje i tego. Bo tak to syn twój, już ten człowiek był ścięty z nóg, już musiał współpracować i go wzywał do tego. A ten z żandarmami współpracował. A w jaki sposób, to już trudno było wiedzieć. Volksdeutschami można było nazwać ludzi jako niemieckojęzyczni, mający niemieckie korzenie, jednak nie posiadający niemieckiego obywatelstwa. Było to odróżnienie w stosunku do określenia niemieckiego Reichsdeutscher, czyli kogoś, kto zamieszkuje w Rzeszy. W czasie II wojny światowej od 4 marca 1940 roku w ten sposób nazywano obywateli innych państw, którzy zostali wpisani na niemiecką listę narodowościową Volksliste. Volkslista to lista wprowadzona 2 września 1940 roku na podstawie reskryptu Heinricha Himmlera jako komisarza Rzeszy do spraw wzmacniania Niemczyzny. Na terenach Rzeczpospolitej Polskiej Volkslistę wprowadzono zarządzeniem z 4 marca 1941 roku. Podpisanie Volkslisty wiązało się z wypełnieniem szczegółowej ankiety, która zawierała pytania o przynależność wyznaniową, od kiedy rodzina mieszkała w danym rejonie, jakie kończono szkoły, o krewnych w Niemczech itd. Często były też osoby, które nie czuły się Niemcami, lecz Polakami. Większość wpisanych na Volkslisty dochowała wierności Polsce, a część brała udział w ruchu oporu. Myśmy się zaprzyjaźnili z panią Haliną Kaczmarow, która tam mieszkała po sąsiedzku z 2 dzieci, takich w moim wieku, i z panią Henryką Rychwalską, która mieszkała po drugiej stronie ulicy, której męża Niemcy aresztowali. Był problem taki, że proponowali Niemcy, żeby oni podpisali Volkslistę, ponieważ pani Henia Rychwalska była z domu Ramlow i oni wynaleźli to niemieckie jej pochodzenie, żeby podpisała tą listę. Tam oni się nie zgadzali. Podobno pan Rychwalska, to już znam z opowieści takich mamy. I tak jak mama mówiła, to Armia Krajowa miała wpływ na to, że pani Henia podpisała tą listę. Raz, żeby uratować pana Rychwalskiego, bo taka była obiecanka Niemców, a drugie, żeby mieć swojego człowieka. Oni chcieli to wykorzystać, że będą mieli swojego Volksdeutscha, który będzie mógł tutaj działać na ich korzyść. No, korzyści były takie częściowe, bo pan Rychwalski gdzieś zniknął, podobno został rozstrzelany, nie wiadomo gdzie się podział, do tej pory chyba nikt nie wie. Natomiast korzyść była taka, że pani Henia została zatrudniona w magistracie, jak to się tam mówiło wtedy, przy rozliczaniu kartek tych na mięso, bo kartki na mięso mieli Volksdeutsche, Niemcy i tam inni różni. Ona rozliczała te kartki i część tych kartek rozliczała rzeczywiście uczciwie, znaczy uczciwie w tym sensie, że dodawała, a część odstawiała, wykradała, przekazywała mojej mamie i myśmy z mamą wywozili te kartki. Ja miałem taki kożuszek z królików uszyty. W tym kożuszku, to ja się później dopiero dowiedziałem, bo to nikt mi o tym nie powiedział. W tym kożuszku, tym było pozaszywane były te kartki i myśmy wyjeżdżali do Krakowa. W Krakowie mieszkała chrzestna matka moja, Jadzia. Miała cukiernię na ulicy Kanoniczej i myśmy tam jeździli do Krakowa. Mama zawoziła te kartki, oddawała tam ciotce, ciotka przekazywała tamtejszym makowcom jakoś tam dla nich.
A w to miejsce dostawaliśmy lekarstwa różne, nie wiem jakie, też w tym korzuszku podobno ja to przewoziłem z powrotem. I te lekarstwa tutaj gdzieś były przekazywane tym partyzantom, którzy w lesie działali. Kiedyś Niemcy przyjechali wieczorem po naszych nauczycieli, ale oni byli, ktoś ich powiadomił. Ktoś powiadomił, że ma być, to znaczy mi się zdaje, że to chyba z tych Felddeutschów, tych naszych, musiał ktoś powiedzieć. Także Niemcy jak przyjechali w nocy, te punkty, gdzie mieli mieszkać do tego, ale nikogo wtedy nie złapali, bo byli ostrzeżeni.